Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci, błogosławię was. Zachęcam was, abyście pozostali uważni na moje wezwania. Wzywam was, abyście nie ulegli rozkładowi, abyście nie przestali wypełniać nakazów i wezwań nieba. Ludzkość debatuje o tak zbędnych rzeczach, że moje serce jest rozdarte nieustannie. Widzę was, i z miłości powracam ponownie, aby was zaprosić, abyście się nie zgubili. Zło nieustannie przenika do umysłu ludzkości, tak że ludzkość porzuca to, co odpowiada mojemu synowi, tak że w krzyżu widzicie tylko znak, a nie to, co on w sobie zawiera: miłość, zobowiązanie, posłuszeństwo, cierpliwość, nieskończoność. Nie jesteście świadomi, co oznacza zobowiązanie, nie jesteście świadomi, czym jest dyspozycja. Wciąż błądzicie bez ścieżki, jak statek, który dryfuje, pozwalając falom rzucać was, gdzie tylko zechcą, a tymi falami jest wszystko, co światowe, co nieustannie was bije i miota bezlitośnie. Zapraszam was w tej chwili, abyście podążali za tym, o co mój syn i ja was prosimy, ale i tak wiem, że niewielu jest takich, którzy rzeczywiście to zrobią. Mój syn i ja ostrzegaliśmy was już o władzy zła nad ludzkim umysłem i sumieniem, ostrzegaliśmy was, że zło przenika do nieświadomości, aby was zdominować i abyście odłożyli na bok wszystko, o co was prosimy. Nie tylko niedawno, ale przez poprzednie i długie lata, kiedy ogłaszałam wam to, co przeżywacie w tej chwili. Nie tylko instytucja mojego syna cierpi, ale ciało mistyczne jest surowo biczowane przez zło i będzie nadal biczowane za każdym razem z większym rygorem, wnikając w ten i inny zmysł, wnikając z powodu pychy, w innych z powodu arogancji, a w innych z powodu fałszywej pokory. Moje prawdziwe dzieci muszą pozostać w jedności, niewzruszonej w miłości i w miłosierdziu mojego syna. Moje prawdziwe dzieci muszą wziąć się nawzajem za rękę i modlić się do naszego Ojca, patrząc w stronę nieba, patrząc z ufnością na każde słowo, które wymawiają i biorąc każde słowo do swojego serca. Mistyczne ciało mojego syna jest silne, ale widzę je tak osłabione w tej chwili, osłabione przez sprawy ludzkie i przez wszystko, co ziemskie, co jest tym, co przeważa w tej chwili, a nie tym, co jest duchowe. Ileż dusz znajduje się w klasztorze, ofiarowując się za ciebie, aby dzieła, które Chrystus ci powierzył, mogły być wypełnione. I ze smutkiem widzę, jak moi wojownicy opuszczają swoje zbroje na drodze z lęku przed jutrem, które nie istnieje, skoro czas nie jest czasem. Ta ludzkość będzie żyła wielkimi wydarzeniami, to pokolenie, które osiągnęło to, co niemożliwe, jeśli chodzi o obrażanie mojego syna, przewyższyło poprzednie pokolenia i za to boleję jako matka, ponieważ nie wiedzieliście, jak odpowiadać miłości mojego syna, nie wiedzieliście nawet, jak odpowiadać mi jako matce ludzkości. Ja sama szukam miłosierdzia, szukam go dla was, zabiegam o nie u mojego syna, ponieważ jestem matką wszystkich i nie widzę wśród was różnic. Instytucja Kościoła mojego syna wstrząsa, a wraz z nią ciało mistyczne. Nie zapominajcie, że mam przed wami rękę moją, która was prowadzi, ale nie zapominajcie, że każdy z was musi znać syna mojego, musi być gotów swoim umysłem, swoimi myślami, swoim sercem i swoim rozumem otworzyć się na to, czego żąda od was syn mój. Raz po raz będę was wzywać, abyście nie dali się uwieść fałszywym doktrynom. Mój syn ustanowił jedną doktrynę i jeśli została ona zniekształcona, musicie podążać prostą drogą. Wzywam was do powrotu,
podejmując moje poprzednie wezwania, w których wyjaśniałam zachowanie instytucji w tej chwili. Wy, jako mistyczne ciało, podtrzymujcie miłość do mnie i utrzymujcie gotowość w swoim sercu, aby nie było to serce z kamienia, lecz z ciała. Zachęcam was, byście byli uważni i czujni, ziemia bardzo się zatrzęsie, już niedługo. Zapraszam was do ponownego rozważenia waszych prac i działań, ponieważ ostrzeżenie jest bliżej niż sami myślicie. Zapraszam was, abyście nie gnuśnieli, lecz zaczerpnęli siły, tej siły, którą mój Syn daje tym, którzy są wierni, tym, którzy choć Go nie rozumieją, trwają wiernie przy Nim. Moi ukochani, walka dopiero się zaczyna, nadchodzące chwile będą chwilami klęski. Proszę was tylko, aby te moje wezwania nie stały się dla was przyzwyczajeniem, ponieważ ja jestem w każdym z nich i w tej chwili, kiedy wysyłam wam to moje wezwanie, to ja, Matka Ludzkości, mówię do was. I proszę was, wierny ludu, abyście słuchali mnie na kolanach, ponieważ skłaniacie głowę, zginacie kolano przed ważnym człowiekiem ziemi, a nie robicie tego przed moim Synem. Oddajcie Bogu to, co jest Boże, a Cezarowi to, co jest Cezarowe, ale wciąż tego nie rozumiecie i oddajecie Bogu to, co odpowiada Cezarowi, a Cezarowi oddajecie sprawy i objawienia Boże. Idziecie całkowicie do tyłu, ale nie dla dobra, raczej dla dalszego powiększania wroga człowieka. Grzech będzie nadal spadał na ziemię, człowiek świętuje, jakby to nie była chwila chwil. Niebo otworzy się przed oczami ludzkości i zobaczycie ogień zstępujący z wysoka, a wy przypomnijcie sobie mojego Syna i mnie i będziecie wołać, ale będzie już za późno, wiele moich dzieci zginie z powodu ognia. W ten sposób po raz kolejny mój Syn pokaże wam, że to, co człowiek uważa, że przewidzi, nie może, gdy mój Syn na to nie pozwala. Pozostańcie czujni, zaufajcie słowu mojego Syna, które nie przestanie być kierowane do Jego wiernych, ani moje słowo nie przestanie docierać do moich wiernych dzieci. Biada tym, którzy ukrywają słowo mojego Syna i moje z ludzkiego szacunku. To nie jest chwila milczenia, ale chwila prawdy, walki i ratowania dusz. Bądźcie wierni i stali, nie wahajcie się, bo mój Syn jest blisko i nie zapominajcie, że plewy nie mogą pozostać z pszenicą, zostaną oddzielone. Nie przyspieszajcie tego oddzielenia, bądźcie czujni, ale przede wszystkim bądźcie wierni duchowo, nie odmawiajcie sobie zbawienia. Błogosławię i kocham was, Matka Boża.